Witam serdecznie. Dzisiaj po raz trzeci spotykamy się z Drzewiedem Radosławem i tym razem porozmawiamy na temat konkluzji związanych z kompletną całością. Witam Cię. Witam słuchaczy. Tak, i w tej trzeciej części zaczniemy od iluzji. Tak, więc omawialiśmy tą wielką iluzję, Mahamaję. Także może przypomnę w skrócie. Kompletna wiedza na temat tej całej Mahamai składa się z takich działów Sambandha, Abhiddhaya, Prayojana. Sambandha, czyli takie status quo, to co ma miejsce, to co jest możliwe i różne ścieżki prowadzące do różnych możliwości. I to jakby jest taka wiedza kompletna. Te trzy działy odnoszą się do każdego rodzaju wiedzy tak naprawdę. Tutaj mamy przekaz wedyjski i to są jakby takie największe fraktale tych wszystkich, tej całej wiedzy. Także może przypomnę, jeśli chodzi o status quo, no to mamy pole, czyli to wszystko, czego doświadczamy my, czyli świadomość, żywa istota, i to pole i my mamy jakieś źródło. Także to są te trzy obszary tej wiedzy. My, pole, z którym mamy do czynienia w wielkiej iluzji, i źródło, które jest poza tą iluzją, ale ono jednocześnie nie zostawiło nas samych tutaj i można nawiązywać kontakt ze źródłem. Czyli obserwator pochodzi albo wywodzi się ze źródła. Tak. Jak również pole wywodzi się od źródła, tylko różnica jest taka, że obserwator jest jakościowo różny ze źródłem, ponieważ ma świadomość, jest świadomy swojego istnienia, natomiast pole nie jest świadome swojego istnienia. To są klocki, elementy, środowiska, z których zbudowana jest ta wielka iluzja. Czyli ten obserwator to jest tak, jakby to był aktor, a pole to jest scena w teatrze. Tak, i wszystkie gadżety z tym związane. Prayojana, czyli możliwości, ze wszystkich możliwości, jakie można osiągnąć, największy fraktal, można powiedzieć, że albo można osiągnąć szczęście, różnego rodzaju są szczęścia w różnych gunach natury. Niektórzy właśnie dążą do szczęścia rajasowego, inni zadowalają się szczęściem tamasowym, na przykład toksykacja, taka Czyli alkoholizm. przyjemność, bo to jest łatwiej rozróżnić to, co jest rajas i tamas, to są przyjemności, a szczęście może być tylko w sattwie. No można tak powiedzieć. Polskie słowo szczęście bardziej pasuje do sattwy. Także cokolwiek to dla kogokolwiek oznacza to szczęście, ale jest to pewnego rodzaju szczęście. Natomiast jeśli doświadcza czegoś niepożądanego, no to doświadcza nieszczęścia albo niespełnienia swoich celów, pragnień. Także to są te dwa duże obszary, w których się praktycznie wszystko mieści. Oprócz szczęścia i nieszczęścia można też osiągać moce, czyli różne potencjalne i nie tylko potencjalne, praktyczne możliwości czy stany. Tak, czyli na przykład tu chodzi o lewitację, bilokację, zamienianie wina w wodę w wino, tego typu sprawy, tak? Tak, generalnie tak. Chociaż w Kali Judze można powiedzieć, że moce mogą być też, ktoś ma na przykład moc tworzenia wspaniałych rzeczy, tworzenia na przykład skomplikowanych gadżetów, które wydają się po prostu działać cudownie i dla ludzi trochę zacofanych albo z poprzednich epok to są po prostu jakieś cuda, moce po prostu i tak jak kosmici na przykład przylatują tutaj, to nam się też wydaje, że oni mają jakieś moce, no bo my nie rozumiemy ich technologii i tak dalej. Także jest to pewnego rodzaju moc. Ale generalnie Siddhi odnosi się do 8 mocy mistycznych, Anima, Lagima, Prapti, Mahima i jeszcze kilka innych, które jakby jogin, czyli ten, który praktykuje wchodzenie do tych wyższych środowisk i porzucanie karmy, dzięki wiedzy
osiąga właśnie różnego rodzaju, zanim osiągnie mukti, osiąga różnego rodzaju siddhi, moce, które jakby są taką ostatnią pułapką Mahamai, Tak. ponieważ jak masz moce i możliwości, no to czemu miałbyś stąd uciekać, tak? Jesteś no, nie do zatrzymania i masz przewagę nad innymi, więc można się całkiem dobrze bawić. Leszek Żądło nawet napisał kiedyś w swojej książce, że moce to jest ostatnia pułapka ego. Bo człowiek może się nabrać, że skoro ja dostałem takie, nie wiem, dar jasnowidzenia czy coś, to jestem już taki zajebisty. I wtedy wpada w pułapkę bo ego. generalnie z Mahamai bardzo łatwo nabyć motywację, jeśli jest się w ignorancji albo w pasji. Ale jeśli jest się w sattwie i już życie jest jakby bardzo przyjemne i szczęśliwe i nie ma żadnych dupka, cierpień, kłopotów i bolączek, bo żyje się na tych wyższych światach, jest tak naprawdę ta motywacja do opuszczenia Mahamai jest coraz mniejsza, więc tak naprawdę my jako ludzie na Ziemi, i dlatego Ziemia jest szczególnym polem działania, gdzie właśnie mówi się, że Ziemia jest rajasowa generalnie, no bo tutaj dokonuje się działania, dzięki któremu czynów, dzięki któremu można się promować albo degradować. Ale ponieważ jest ta mieszanka szczęścia i nieszczęścia, a zwłaszcza w Kali Judze, tak jak teraz, bardzo łatwo nabyć motywację, żeby raz na zawsze skończyć z tą wielką iluzją i nawet wyrzec się, no, znaczy my nawet nie mamy się czego wyrzekać, bo ich nie mamy, więc jest nawet łatwiej wyrzec się czegoś, czego nie mamy, czyli już nie zabiegać o te moce, tylko dzięki procesowi jogi, a szczególnie bhakti jogi, wydostać się z wielkiej iluzji raz na zawsze. I to jest właśnie ta zaleta Ziemi i szczególnie Kali Yugi, szczególnie tej Kali Yugi, bo ta Kali Yuga jest 1 na 1000, jest bardzo szczególna. Ona zdarza się raz na 1000 Kali Yug, gdzie jest możliwość, znaczy w każdej Kali Yudze jest możliwość promocji, ale jest o wiele trudniej, ale w tej Kali Yudze jest o wiele łatwiej, ponieważ źródło, czyli ten najwyższy Pan, mówiąc Pan mam na imię Twórca, kontroler, bo On panuje nad tymi mocami. To słowo Pan pochodzi od słowa panować, to jest związane, że ma kontrolę nad tym, że to nie ma kontroli nad nim, tak jak my możemy być panami swoich zmysłów i tak naprawdę o to chodzi w słowie mistrz i tak dalej. To nie znaczy, że on jest lepszy od wszystkich, tylko on jest mistrzem samego siebie i swoich zmysłów, bo my mamy 5 zmysłów, które są jakby interfejsami, z którymi możemy wchodzić w reakcję z tymi środowiskami. Także zapach jest interfejsem do czucia zapachu ziemi, znaczy nos. Dzięki smakowi czujemy, dzięki językowi czujemy różne smaki, a smaki są przenoszone na wodzie. Jak coś jest bardzo suche, to nie ma żadnego smaku. Musi być wilgoć, musi być woda, żeby w ogóle poczuć smak. Dzięki światłu jesteśmy w stanie cokolwiek widzieć, więc zdobywamy wiedzę właśnie dzięki oczom i wchodzimy w kontakt z elementem ognia. Powietrze, dzięki dotykowi i skórze jesteśmy w stanie czuć różne rzeczy, faktury i inne rzeczy, a dzięki dźwiękowi jesteśmy w stanie tak naprawdę, tutaj jakby dochodzimy do pewnej najważniejszej konkluzji, o której jeszcze wspomnę później. Możemy słyszeć różne rzeczy, a to się wiąże też z tym, że zdobywać wiedzę. Czyli dowiedzieć się coś, czego nie doświadczyliśmy za pomocą cudzej wiedzy. Natomiast serce jest portalem do interfejsu z elementem manas, a całkowicie czyste serce jest już interfejsem do postrzegania buddhi. No bo to za pomocą serca jakby doświadcza się tam tych środowisk, tych elementów. Tak jak mówiłem w
tym środowisku Manas nie ma tych niższych elementów, także tam ci bogowie, że tak powiem, oni wyglądają tak jak chcą tak naprawdę, bo tam nie ma żadnych ograniczeń, to nie jest zbudowane z ziemi, wody czy nawet ognia, więc on może mieć po prostu latającego słonia, może mieć wspaniałe ciało i tak dalej, nie jest ograniczony takimi ograniczeniami, jakie dotyczą tych niższych środowisk. Także serce jest też, serce w ogóle jest powiedziane, że jest siedliskiem Manas właśnie, czyli to jest jakby taki portal do tych wyższych światów. Dobrze. I ostatecznie nawet, ponieważ obserwator, czyli żywa istota, świadomość, ona niby siedzi w tym kinie i tylko ona jest obecna w tej wielkiej iluzji tylko i wyłącznie za pomocą swojej uwagi. Jej tam nie ma, tak jak nas nie ma w akcji filmu, który oglądamy, ale nasza uwaga tam jest i nasza świadomość. Świadomość jest czymś o wiele bardziej subtelnym niż te środowiska, dlatego świadomość ma różne możliwości. Ona może się rozprzestrzeniać na wiele na przykład wcieleń. Dlatego generalnie jedna dżiwa, żywa istota, ma w różnych środowiskach wiele ciał i wiele żyć jednocześnie, ponieważ jej świadomość rozprasza się, tak jak są ludzie, którzy są w stanie oglądać kilka filmów naraz albo mają kilka monitorów i monitorują wiele rzeczy. Tak samo świadomość monitoruje swoje wcielenia na różnych światach, na różnych środowiskach. Ale my w tym stanie uwarunkowanym, w jakim tu jesteśmy odcięci od tej świadomości, w tym sensie, że my nie jesteśmy nią, my jesteśmy jej cząstką. Jeśli zatracimy kontakt z tym źródłem naszym, Tak. bo to chodzi o to, że jest źródło nas, ale jest też źródło wszystkiego. Należy rozróżnić, ludzie często mówią o źródle, mając na myśli swoje źródło, czyli swoją taką pierwotną świadomość, która jakby rozprzestrzenia się i inkarnuje na wiele wcieleń, ale to jest ta indywidualna świadomość, obserwator, znawca, dżiva. Dzięki procesowi jogi, właśnie jogin dochodzi, cofa się z tych niższych środowisk i dzięki wiedzy utwierdza się w swojej świadomości i realizuje tak naprawdę kim jest, że nie jest żadnym z tych elementów, bo generalnie ludzie się utożsamiają na początku, nawet do tego stopnia myślą, ja jestem tym ciałem, czy ja jestem nawet samochodem, jak ktoś uszkodzi samochód, to my Tak. czujemy ból i tak dalej. Na tej samej zasadzie czujemy ból naszego ciała. Więc ludzie bardziej zaawansowani jakby są nieprzywiązani do tych swoich powłok, nawet subtelnych, i wracają swoją świadomością do swojego źródła, czyli do dżiva atmy, czyli atmana. Okej, powiedz proszę odnośnie karmy. Czy karma jest iluzją? Czy karma znajduje się w obszarze iluzji? Jak wyjść z karmy? Czy karma już została wyczyszczona z ziemi? Bo takie też niektórzy głoszą tematy. Jak to jest z punktu widzenia tej kompletnej prawdy? Czyli jeśli chodzi o największy fraktal, Abhideya Gyany, no to karma odnosi się do jakiegokolwiek działania, czynu. Czyli już sam fakt, że żywa istota Atman wchodzi w kontakt z elementami wielkiej iluzji, to już jest pewną jego czynnością. On kieruje ona właściwie, bo jest w porównaniu do źródła, świadomość jest żeńska, natomiast źródło jest męskie w porównaniu do świadomości. Bo to jest jego też energia, Shakti. I generalnie Shakti jest żeńska, natomiast źródło jest męskim aspekt aspektem. męski, tak. Tak. Bo jest też takie powiedzenie power is nothing without control. Czyli moc jest niczym bez kontroli. To są właśnie te aspekty tutaj w największym fraktalu. Moc, czyli Shakti, cała moc źródła, to jest ta moc, ale bez kontroli ona jest niczym. Czyli kto jest tym kontrolerem? No właśnie źródło. Źródło kontroluje swoje moce, zarówno świadomość, atmany, nieskończone ilości żywych istot, jak również nieskończone ilości
wszechświatów składających się z różnych środowisk. Także to jest ten kontroler, a to jest ta cała moc, która jest pod jego kontrolą. I dlatego bez nawiązania relacji ze źródłem bardzo trudno jest wyjść z iluzji Mahamai. Tak naprawdę jest to niemożliwe, no bo on ją kontroluje. My bez jego pomocy praktycznie jesteśmy bezradni, ponieważ nie mamy kontroli. Teoretycznie niby jesteśmy wyższą naturą niż Mahamaja, ale ponieważ jesteśmy oszukani przez Mahamaję za pomocą właśnie iluzji, tak jak obecnie ludzie są oszukani przez agentów ciemności, tamasowych agentów, chociaż którzy ich wysysają z mocy i chociaż oni mają nad nimi przewagę i mają moc, człowiek ma takie potężne moce, że nie musi się bać żadnych duchów, upiorów czy istot z niższych światów w astralu czy w innych środowiskach, ale ponieważ został przestraszony, oszukany, także strach jest takim typowo tamasowym elementem, no bo z iluzji i z niewiedzy powstaje strach. Źródłem strachu jest niewiedza tak naprawdę, bo strach się pojawia, że ja nie wiem, co będzie, tak? Tak. Nawet jeśli coś czujemy, że nam ucieka ziemia spod nóg, no to strach się pojawia tylko dlatego, że nie wiem, co będzie, czy ja zginę, czy nie zginę, czy coś się stanie, jaka będzie konsekwencja. Także na tym polega właśnie różnica. A jakie było pytanie? Aha, teraz o karmę. Także karma to jest też ten największy fraktal generalnie, także ona się odnosi do wszystkiego, ale w naszych czasach i na naszym świecie mówi się o karmie w kategoriach no, tych kilku wcieleń, jakie duch, czyli ta cząstka czystej świadomości, zwana duch, ma wiele dusz i te dusze inkarnują na przykład na Ziemi i podlegają różnym tamasowym właśnie uwarunkowaniom ugra karmy czy wikarmy. Dlatego jak uda się takiej duszy jakby z tego uwolnić, no to jest to duży sukces i jest to nazywane jakby, że uwolnieniem się od karmy, ale nie jest to jakby kompletne uwolnienie się od karmy, tylko uwolnienie się od tej złej karmy, którą zostaliśmy jakby, czy ludzie zostali okryci w Kali Judze. Także ja słyszałem o tym, że mówi się, że właśnie karmy nie ma, albo że karmy nie będzie, ale co to znaczy? To nie będzie skutków? Nie będziemy generować jakichś konsekwencji? Zawsze jest skutek, zawsze jest konsekwencja. Także tutaj chodzi o to, że nie będzie może tych złych konsekwencji, ale to też jest jakby takie no dla mnie dziwne, jak to nie miałoby być skutków, nie miałoby być karmy. No dobrze, ale można Może się nie wznieść, będzie takich wpływów. można się wznieść ponad karmę. Ale to już na o wiele wyższym etapie zaawansowania. To ta dusza musi wrócić do ducha swojego, ten duch musi się utwierdzić w wiedzy. Także to są już sytuacje, gdzie żywa istota zamieszkuje na tych wyższych światach, ewentualnie mieszka na ziemi jako taki samozrealizowany jogin i nie jest zainteresowana ani życiem społecznym, rodzinnym i tak dalej. Taki jogin właśnie siedzi w Himalajach gdzieś w jaskini czy w jakichś dolmenach i tak jak Anastazja opowiadała, że ludzie, którzy opuszczają ciało albo chcą jakby pod koniec życia osiągnąć ten etap, połączyć się ze swoim duchem, także nie chcą żadnych dystrakcji, czyli rozpraszaczy, zamykają się w takiej jaskini czy dolmenie i tam nie mają już drogi wyjścia, więc jak się nie zrealizują, to i tak umrą. Więc... No dobra, ale jest jeszcze inna możliwość, że normalnie żyjąc w społeczeństwie, pewne nasze czynności wynikają z naszych uwarunkowań związanych z życiem, z ego, z interakcją między ludźmi. To oczywiście produkuje karmę. Natomiast są sytuacje, kiedy na przykład mamy spływ jakiegoś natchnienia i podążam za tym. I wtedy tak, z tego nie ma karmy. Nie, no właśnie ten spływ natchnienia to jest ten spływ dobrej karmy, czyli spływ ducha. Energia ducha, manas jakby spływa na nas, No. ponieważ ludzie jakby
na tym ich wiedza się kończy tutaj, więc oni myślą, że to jest top, że to jest szczyt. Tak. Także jak ktoś, ja nawet rozmawiałem z kimś, kto miał różne przeżycia podczas ayahuaski i mi opowiadał pewne rzeczy i on był przekonany, że już doświadczył wszystkiego, doświadczył nawet premy, czyli po prostu miłości żywej istoty do źródła, a tak naprawdę to były po prostu przebłyski jakiejś tam duchowej, w sensie duch energii. No bo generalnie trzeba reprezentować pewien poziom, trzeba być na pewnym poziomie i osoba, która żyje tak wśród nas, jest zaangażowana w różne doczesne czynności i tak dalej. Wiadomo, że ona nie jest na tym poziomie najwyższym, bo w ogóle by się nie interesowała takim życiem doczesnym. Tak. To są ludzie, których w ogóle takie rzeczy nie interesują. Bo oni znają jakby wartość tego, co jest na górze, więc się skupiają tylko w górę. Także takich ludzi jest bardzo mało. Jeśli oni są, no to nie mieszkają w miastach, no bo co mieliby robić? No, tylko ewentualnie pomagać innym i nauczać i wspierać i tak dalej. No to, Dobra. to tak. No to ale... teraz wróćmy do tego spływu. Czyli mam, załóżmy, spływ czegoś i czuję, że należy iść w tamtym kierunku i to robić. No tak, to jest podpowiedź naszego ducha, jak mamy działać, żeby dojść do szczęścia, do sukha, dzięki dobrej karmie. No bo osiągamy potem to szczęście, coś nam się w życiu zmienia, zaczyna nam się powodzić, realizujemy swoje cele. Nie wydostaliśmy się z Mahamai, po prostu zaczynamy żyć szczęśliwym życiem, tak? I realizować dorobek naszej dobrej karmy, która jest na poziomie manas, też zapisana. Bo tak jak mówiłem, te wszystkie nasze dorobki, ta cała wiedza jest zapisana na naszych różnych ciałach, na tych różnych wysokościach tych różnych środowisk. Czyli wtedy zaczynamy dopiero iść w dobrym kierunku. Bo dopóki robimy tak jak, nie wiem, wyścig W szczurów. dobrym kierunku, w sensie w kierunku szczęścia. Tak. Okay. Co jest dobre, no, generalnie. Ale tak jak mówiłem wcześniej, niekoniecznie, bo to szczęście może nas uwarunkować. Także ostatnią pułapką wyjścia z wielkiej iluzji jest szczęście. Sukha, czyli sattva-guna. Sattva-guna też uwarunkowywuje, ale my właśnie powinniśmy dążyć do sattva-guny, żeby w ogóle zdobyć wiedzę i bardzo trudno jest wydostać się z całej Mahamai, z tamaguny, z ignorancji. Najpierw trzeba się wznieść do rajas, do sattva i dopiero potem móc świadomie to porzucić. tak. Okay. Tak. Jak przekazywana jest wiedza, a jak przekazywane są informacje? No właśnie, można zauważyć, że jesteśmy przeładowani informacjami, no bo żyjemy w czasach informacji i żeby w ogóle żyć jakoś efektywnie tutaj, to musimy, zauważ, zgromadzić bardzo dużo informacji, żeby nie narazić się na konsekwencje, czyli konsekwencje prawne, czyli konsekwencje obsługi jakiegoś sprzętu, czy obsługi komputera i tak dalej. Wiele rzeczy, jest tyle rzeczy, a poza tym jeszcze jesteśmy bombardowani różnymi informacjami z całego świata. Chodzi o to, żeby zatkać jakby przeładować system nadmiarem danych, tak? Żebyśmy nie mogli skupiać się na rzeczach ważnych. Dlatego informacja, zauważ, jest dawana za darmo, a nawet jest obowiązek posiadania różnych informacji, a nawet jest przymus. Musisz po prostu kształcić swoje dziecko, jeśli nie w szkole, to w domu, ale musisz to robić i tak dalej. Gdy ludzie z zachodu zdobywali obce kontynenty, lądy, tak, Indianów na przykład, no to dzieci zabierali do rezerwatów i ich kształcili. Oczywiście propaganda jest taka, że my kształcimy dzieci, zobacz, dajemy im edukację i tak dalej, ale tak naprawdę jest to zasypywanie ich informacją, a odciąganie ich od prawdziwej wiedzy. Człowiek został odciągnięty od wiedzy. Z opowieści Anastazji łatwo wywnioskować, że wiedza jest w przyrodzie i po prostu człowiek, który jest, no, generalnie dzieci są połączone z swoim sercem, manas,
ale w wyniku natłoku właśnie, jak to powiedzieć, tresury i indoktrynacji i jakichś takich niezdrowych nawyków, dziecko jakby bardzo szybko traci kontakt z sercem i zaczyna napełniać się tą informacją. Musi chodzić do szkoły i siedzieć w ławce. To jest w ogóle najgorszy sposób zdobywania czy przyjmowania nawet informacji. Siedzieć nic nie robiąc. To Anastazja nawet wspominała, że generalnie dużo informacji jest gromadzonych też w mięśniach nóg. Dlatego gdy się chodzi, gdy się rusza, dzieci się uczą najlepiej w ruchu i w zabawie i na tym polega tak naprawdę edukacja, też wedyjska. Także informacja jest dawana za darmo, a nawet jest obowiązkowa, a nawet jest przymusowa, bo ty musisz znać przepisy ruchu drogowego, jeśli chcesz mieć prawo jazdy i jechać samochodem czy cokolwiek. Jest tyle informacji, które człowiek musi jakby zgromadzić. Natomiast wiedza jest bardzo cenna, więc ona nigdy nie jest dawana za darmo. I generalnie wiedza jest zawsze przekazywana w pewnych liniach czy kanałach przekazu. I to są właśnie osoby wtajemniczane w pewną wiedzę. Bo wiedza znaczy moc, więc od człowieka do człowieka, czy nawet od osoby do osoby teraz ta wiedza jest przekazywana i nawet w takim doczesnym życiu widzimy, że tak naprawdę wiedza jest przekazywana właśnie w niekomercyjnych kanałach, bo te kanały komercyjne przekazują informacje, a kanały niekomercyjne przekazują wiedzę, czyli wiedzę zdobywamy od znajomych, od rodziców, od jakichś ludzi, których doceniamy i próbujemy naśladować. Dzieci też od rówieśników zdobywają jakąś wiedzę, dzielą się, czyli jeden drugiemu mówi, co przeżył, tak? W takich kanałach komercyjnych, chociaż starają się tak teraz to robić, żeby człowiek przekazywał tak naprawdę, co przeżył, ale generalnie jest to recytator, który tylko recytuje coś, co ma przekazać, czyli to jest, jak wiadomo, informacja. On to musi wyrecytować, a on nie mówi tego od siebie. Także od siebie, czyli wiedza jest przekazywana w niekomercyjnych kanałach. I praktycznie, czyli wiedza to nie jest tylko teoria podawana, żeby ktoś sobie w zeszycie zapisał, ale również przepraktykowana, żeby człowiek miał już to w mięśniach. Tak, no, dlatego właśnie ja w takiej szkole wedyjskiej się szkoliłem i tą wiedzę zdobywałem właśnie w kanale niekomercyjnym. Także ja nie musiałem nic płacić i praktycznie pieniądze nie istniały w moim umyśle, nie było żadnych kosztów, nie musiałem się o to martwić, ale jednocześnie wiedza nie jest dawana za darmo. Ona jest dawana niekomercyjnie, ale to nie znaczy, że jest dawana za darmo. A co jest tą ceną, którą trzeba zapłacić za osiągnięcie wiedzy? Dedykacja. Własne zaangażowanie. Tak, jeśli się zadedykujesz tej wiedzy, to mistrz ci ją przekaże. Poświęcenie bardziej po prostu. Nawet zwykli tacy nauczyciele, czyli śpiewu, muzyki i tak dalej, jak widzą, że uczeń jest zdolny, zadedykowany, ale nie ma pieniędzy, jego rodzice nie mają za bardzo pieniędzy na lekcje, to ten nauczyciel i tak go będzie uczył, bo widzi, że on jest zadedykowany i także jest pewna relacja wtedy na poziomie serca, bo chodzi o to, że wiedza jest przekazywana tak naprawdę z serca do serca, czyli zupełnie na innym poziomie niż informacja. Także o to chodzi. Oczywiście ja na przykład jak robię szkolenia i tak dalej, no to ludzie coś są zobowiązani dać, zapłacić jakąś dotację, ale ta zapłata, jak ktoś przyjdzie do mnie i zadedykuje się i powie, że ja chcę zadedykować się tej wiedzy, to ja go będę szkolił za darmo, ale on musi być zadedykowany. Ale jak generalnie ludzie nie są zadedykowani, no bo mają inne swoje sprawy, oczywiście mają rodzinę i inne obowiązki, więc nie mogą być zadedykowani. Dlatego tą zapłatą wtedy jest pieniądz, czy jakieś inne dobra, no bo Musi też być wymiana, musi być musi być wymiana, tak.
Dobrze, a teraz przejdźmy do takiej kwestii oświecenie, samadhi, przebudzenie. Są takie pojęcia. Jak ty to postrzegasz tutaj na tej planszy i jak byś to zdefiniował, albo może jak ludzie mogą to rozumieć? Dlatego, że oświecenie typu zjednoczenie się z wszechświatem to nie jest coś, co można by słowami wyjaśnić, zwłaszcza dla tych, którzy tego nie przeżyli. Jeśli ktoś to już przeżył, to nawet słowa są niepotrzebne, bo tylko wystarczy wspomnieć, to jest to. A jednocześnie różni ludzie inaczej to przeżywają, nie? Więc proszę Także omów to. jak inaczej przeżywają, to nawet coś innego mają na myśli. I Tak. jak mówią, tego nie da się wyjaśnić słowami, tylko to jest to, no to mówca ma to na myśli, ale słuchacz może mieć coś innego na myśli. No bo on tak naprawdę nie wie, co on doświadczył. Także generalnie u nas i generalnie w wiedyzmie jest taka zasada, że jednak słowa są ważne i tak naprawdę są bardzo ważne, tylko precyzyjne słowa i każdy, kto ma wiedzę, wyróżnia się tym, że używa precyzyjnego języka. Jak spotykasz jakiegoś prawnika czy kogoś i zadajesz mu jakieś pytania, to on używa bardzo precyzyjnego języka, wszystkie terminologia jest bardzo istotna, bo jedno słowo ma inne znaczenie od drugiego. Ludzie w takim potocznym rozmowach używają słów wymiennie, ale w sądzie, czy w informatyce, czy w różnych innych dziedzinach życia każde słowo jest bardzo istotne, bo ono oznacza coś. Tak samo generalnie we wszechświecie słowa są dźwiękową reprezentacją pewnych wartości, czyli pewnych tatw, pewnej rzeczywistości, pewnych faktów, czy pewnych procedur, czy pewnych celów. Także używanie precyzyjnych słów jest podstawą w ogóle, żeby funkcjonować w trybie wiedzy. Bo jak używamy różnych słów i różni ludzie różnie to rozumieją, my też nie wiemy dokładnie, precyzyjnie, co mamy na myśli. Także to wtedy nie ma wspólnego porozumienia, nie można czegoś przekazać innej osobie, więc na przykładzie oświecenia właśnie ja musiałbym usłyszeć, jak ci ludzie definiują, co tak naprawdę doświadczyli, mówiąc To może Ci oświecenie. opiszę coś takiego. Pewien pan, to było w latach 50., Amerykanin, który był biznesmenem, nazwisko Lester Levenson, twórca metody Sedona. On zaczął z siebie zrzucać warstwy różnych emocji poprzez to, że lekarze mu powiedzieli, że zostało mu 2 miesiące życia tylko, więc on stwierdził, że ta medycyna jest do niczego, poszedł do siebie do mieszkania i stwierdził, dobra, będę sobie przypominał, kiedy byłem najszczęśliwszy w życiu. I sobie przypominał sobie również, kiedy był nieszczęśliwy, odczuwał to i te warstwa po warstwie z niego schodziło. I po około miesiącu poczuł nagle zjednoczenie z całym wszechświatem. Po prostu każde ziarnko piasku, każda planeta, każda gwiazda był wszystkim jednocześnie i wszystkimi ludźmi jednocześnie. On tak to opisuje. Przy czym on nie znał pojęć jogicznych typu samadhi czy coś innego. Dla niego to było totalne zaskoczenie. I stwierdził, że to jest takie cudowne, że należy tego uczyć nawet dzieci w szkole. Gdy poszedł gdzieś do jakiejś lokalnej szkoły opowiedzieć o tym, no to oczywiście popłakali się po głowie i tak dalej, więc po jakimś czasie dopiero zaczął mówić na ten temat ludziom, którzy chcieli go słuchać, nie? Stąd później tam po wielu, wielu latach powstała metoda Sedona, metoda odpuszczania emocji i innych takich spraw, nie? Więc to był taki opis. Również też ktoś inny mi opisał coś podobnego. Podobną sytuację, zjednoczenie z całym wszechświatem. Czyli brzmi jak uwalnianie się od cierpienia, dukkha. Czyli kontaktowanie się z przestrzenią serca, z manas, ze swoim duchem. Przy czym to był, ten jego proces, tak. Natomiast w przypadku moich znajomych, którzy mi to opowiadali, to był jednorazowy taki strzał, ileś to tam trwało sekund, czy powiedzmy minuta i później był powrót, tam jeszcze powiedzmy błogość przez jakiś czas, ale później już to się nie powtórzyło. Nie? W literaturze, w Puranach są
opisy joginów, którzy czują właśnie jedność z całym wszechświatem. I świadomie mogą w to wchodzić. Tak, ale to są jogini, którzy praktykowali w poprzednich jugach, Tak. a zwłaszcza w Satya Judze, gdy żyje się 100 000 lat, także są opisy, że on medytował 60 000 lat, Mhm. ale to już jest jakby zupełnie Inny poziom. Wyższy poziom, to jest jakby wchodzenie do przestrzeni, do środowiska Buddhi i realizowanie tej jedności z całym wszechświatem, ale z całym wszechświatem to znaczy z Mahamają, to znaczy z różnymi elementami tej Mahamai, czyli na przykład różnymi środowiskami i różnymi ciałami żywych istot, które te środowiska zamieszkują w różnych ciałach. Także ja i nie tylko ja podczas sesji ayahuaski też doświadczałem, byłem świadomy praktycznie kamienia, wszystkiego, rośliny, mogłem rozmawiać, komunikować się, wiedziałem co myślą, spojrzałem na człowieka i już jakby widziałem go tak właśnie, jakby był w przenośni przezroczysty, czyli nie było żadnych tajemnic. Chciałem się dowiedzieć coś o nim, no to tylko to pomyślałem i ta wiedza spływa i tak dalej. No to jest jakby łączenie się z przestrzenią serca, z manas, bo w światach właśnie wyższych każdy o sobie wszystko wie, no bo wystarczy, że spojrzy na ciebie i on już o tobie wszystko wie. Także to jest taka zależność. Jeszcze można dodać, że ludzie czy istoty z wyższych światów dla tych z niższych światów świecą. Także wyglądają bardziej świetliści. Także dla bogów na przykład ci mędrcy wyglądają świecący i tak dalej, a między sobą oni są jakby na swoim poziomie światła są normalni. Tak. Ale też właśnie to oświecenie i ta wiedza, ona jest i tak jak mówiłem, tak naprawdę każde środowisko jest nośnikiem wiedzy, więc tak samo na tych, a szczególnie na tych poziomach serca manasowych, także ludzie tam wiedzą o sobie po prostu patrząc, nawet na ziemi jakiś jogin po prostu spojrzy na kogoś, czy mistrz duchowy, on spojrzy i on już wie. To, co potrzebuje wiedzieć o nim, na jakim on jest poziomie, z czym ma kłopoty, co sobą reprezentuje. Jak można mu pomóc. Tak, przez jakie trudności przechodzi i nawet jakie ma aspiracje, jakie ma cele, jakie ma dążenia, bo to też jest jakby w jego ciele zapisane. Słynny jest taki wiersz Paramahamsy Yoganandy Samadhi. To jest wiersz, który on napisał w nowojorskim metrze. Jeździł od końca do końca, gdzie zgiełk hałas. On wszedł w Samadhi i ten wiersz napisał. Aha. Bardzo słynny wiersz i jest piękny i można się wczuć w ten wiersz i odczuć na tyle, na ile się da, ten jego stan, w którym on jest. Także słowa są istotne, podsumowując, i słowami można opisywać tak naprawdę, ale używając precyzyjnych terminów, bo chodzi o to, że tak jak mówiłem, każda wartość ma swoją reprezentację w dźwięku, bo tak naprawdę wszystko od dźwięku pochodzi. Przynajmniej na tych tutaj przestrzeniach, środowiskach. I też w wielu przekazach jest mowa, że na początku było słowo, czyli był ten dźwięk. Albo fala, Tak. częstotliwość. Także nazwa reprezentuje coś i nawet nasze imiona jakby są z nami połączone i nas reprezentują. Czasami się mówi w tych starych bajkach, jest taka często sytuacja, że tylko wezwij moje imię i ja się pojawię. Jakaś dobra dusza, czy jakiś wróżka, czy ktokolwiek, jakiś dobry duch mówi do człowieka, że jest na jego wezwanie. Tak. Tak samo uzdrowiciele przez telefon, oni muszą usłyszeć głos osoby, jego imię i już po tym dźwięku jakby mają zapis całej tej osoby. Także dźwięk przenosi te wartości, bo je reprezentuje. W świecie źródła tak naprawdę nie ma różnicy między dźwiękiem a obiektem, który jest przez ten dźwięk reprezentowany. Tutaj jest pewna różnica, ale też to jest jakby bardzo ze sobą połączone.
Jeśli chodzi o dźwięki, to jeszcze jest kwestia mantr. Mantry były recytowane, śpiewane przez tysiące lat, te mantry w sanskrycie. W związku z tym one nabrały pewnej mocy. Powiedz na ten temat. Tak, tylko że to nie jest tak, że one nabrały mocy, bo były intonowane. One mają moc, nawet nie miały, one mają moc i dzięki ich recytacji ta moc jest właśnie manifestowana w osobie recytatora. Mhm. Bo to nie jest tak, że mantra traci moc. Też słyszałem takie teorie, że teraz mantra Om czy jakaś tam inna mantra straciła moc i teraz musimy intonować inną mantrę. To są wszystko spekulacje niezgodne z Siddhantą, czyli z konkluzjami wiedzy. Także jeśli chodzi o dźwięk, to zauważmy z tych wszystkich zmysłów, jakie posiadamy, który jest najważniejszy? No, Dotyk, wszystkie. wzrok, czy Znaczy chodzi, zależy z którego kierunku spojrzysz. ale z góry czy z dołu. generalnie w życiu każdego człowieka. No, tak ogólnie. wzrok, można by rzec. No, generalnie ludzie są przekonani, że wzrok, ale No. tak naprawdę najważniejszy jest ten, który ma największy na nas wpływ. A jaki zmysł ma największy wpływ na nas? Dotyk. Słuch. Słuch? Słuch. Zobacz, ludzie są programowani przez słuch. To, co słyszymy od dziecka. Mhm. Zobacz na psa. Jesteś w stanie, czy na wielkiego słonia, jesteś w stanie kontrolować go dźwiękiem, słowem. Także generalnie słowo ma największy wpływ na życie człowieka i to jest oczywiste, tylko trzeba to przeanalizować. Ale dźwięk ma największy wpływ. Nawet osoby niewidome mogą funkcjonować i tak dalej i też mogą być programowane albo mogą być uszczęśliwiane po prostu słuchając wspaniałych dźwięków. I tak naprawdę oświecenie właśnie, czy to wzniesienie świadomości, to nie chodzi tutaj o element ognia, czyli światło, czyli jakieś istoty, tak jak mówiłem, no istoty z wyższych światów, one świecą dla nas, ale to nie znaczy, że istoty z niższych światów nie mogą zaświecić dla nas. Oni mają takie moce sztuczki i dlatego właśnie świecą, objawiają się jako istoty świetliste i ktoś już jest przekonany, że to jest anioł. Mhm. Ale tak naprawdę jest taka wedyjska zasada: poznasz głupca, gdy tylko zacznie mówić. Czyli właśnie dźwięk zdradza twój poziom. Jak tylko mówisz, to już ten dźwięk dla uzdrowiciela duchowego zdradza twój poziom zdrowia czy czegokolwiek, zaawansowania duchowego. Tak samo jak widzimy świetlistą istotę, no to należy jej zadawać pytania. Należy słuchać, co ona mówi i po dźwięku czy po treści się orientować, kim ona tak naprawdę jest. Więc jeśli chodzi o wzniesienie świadomości, to nie chodzi tutaj o światło, tylko tutaj chodzi o dźwięk. Dźwięki mają moc oczyszczającą, te satwiczne i transcendentalne dźwięki. Dlatego właśnie są różnego rodzaju mantry, czyli sylaby, które są różne sylaby, które są jakby takie pierwotne i z tych pierwotnych sylab budowane są potem słowa, które reprezentują różne tatwy, czy różne wartości w polu iluzji. Także to wszystko jest, to cała właśnie wiedza jest na podstawie dźwięków. No i kiedyś wiedza była przekazywana ustnie, nie było potrzeby zapisywania, bo pamięć była tak doskonała, że każdy pamiętał każdą rozmowę i te generalnie opowieści z Puran czy z Ved to są dialogi, to są rozmowy różnych osobistości, różnych mędrców, czy jakichś bogów, czy Boga z jakimś królem tutaj na ziemi, który po prostu zrobił jakąś ofiarę ogniową, czyli wykonał jakąś procedurę, karma, to są też różne agnihotry, których efektem jest właśnie przywołanie jakiegoś Boga i otrzymanie od niego błogosławieństwa. No bo jak on się już pojawia, to on może coś dać. No bo generalnie przywołuje się potężne istoty po to, żeby coś od nich dostać, tak? Mhm. Ale daje im się też coś, czyli polewa się gi, czyli tą satwiczną, tłustą substancję, która potem dzięki mantrom w ogniu ofiarnym zamienia się w pewną amritę, wartość, która ma dla bogów
realną wartość i oni z tego korzystają. To jest ta zapłata ludzi, oni czerpią z tego też przyjemność i bogowie, dlatego w odwzajemnieniu dają różne błogosławieństwa. I to było w poprzednich jugach, teraz w Kali Judze trudno jest w ogóle wykonać prawidłowo Magnichotrę, żeby stworzyć jakiś taki duży efekt albo przywołać jakąś boską istotę. Ale udaje się oczyszczać atmosferę, ściągać deszcz, lepsze plony. Są ludzie, którzy to robią. Także dźwięk i mantra są tak naprawdę najbardziej istotne i słuch jest najważniejszym zmysłem, jaki człowiek posiada, bo on ma największy wpływ na człowieka. Dobrze, przejdźmy do dalszych wniosków. Także jeśli chodzi o wnioski, w ogóle nie wyjaśniłem tego znaczenia tego słowa Siddhanta, bo dzisiaj mówimy o konkluzjach. No bo co z tego, że wiemy tyle różnych faktów, tyle różnych procedur i rzeczy, jakie są możliwe do osiągnięcia, ale tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, jakie z tego wyciągniemy wnioski, konkluzje. I przede wszystkim, czyli są wnioski dla siebie, czyli co ja z tego będę miał, co mi z tej wiedzy, do czego mi się ona przyda. Czyli musimy dojść do pewnych konkluzji dzięki właśnie tej wiedzy i swojej jakby mocy, Zaangażowania. Mocy dochodzenia do konkluzji, bo chodzi o to, że to jest Siddhanta, Siddha, tak jak mówiłem, Siddhi to jest moc, a słowo konkluzja w sanskrycie, czy esencja, nazywa się Siddhanta. Anta to jest koniec w sensie szczyt, top, największe osiągnięcie. Maksimum, czyli takim największym osiągnięciem wszystkich mocy jest dochodzenie do prawidłowych konkluzji i wniosków. No bo tak naprawdę jak przeanalizujemy, to co z tego, że ktoś ma dużo siły, ma wspaniałą wiedzę i tak dalej, a nie doszedł do najważniejszych czy takich wniosków, które jakby zaowocują osiągnięciem jego celu. Tak? On musi dojść do jakichś wniosków, czyli musi na przykład dokonać wyboru. Właśnie ta konkluzja, ten wniosek to jest częścią wolnego wyboru, jaki żywa istota ma. I tutaj na tych niższych poziomach też ten wolny wybór się zawęża i ogranicza cały czas. Im bardziej wchodzimy w tamas, tym mamy mniej wolnego wyboru, a wszystko jest zdeterminowane naszą karmą z przeszłości. Tak jak wchodzimy do ciemnego pokoju, no to już jest ciemno i to jest ta karma. Weszliśmy do ciemnego pokoju, musimy z niego wyjść, no bo nawet nie wiemy, gdzie jest pstryczek, żeby włączyć światło. Musimy iść po latarkę czy coś. Także czasami są rzeczy, których nie jesteśmy jakby w stanie odwrócić, bo to już jest ta karma. Więc Siddhanta, czyli to jest ta najwyższa moc, jaką możemy osiągnąć, to jest dochodzenie do poprawnych konkluzji. Czyli co to znaczy poprawnych? Poprawnych to znaczy takich, które umożliwiają żywej istocie wydostanie się z tych różnych środowisk i ostatecznie powrócenie do źródła. Także te konkluzje, które prowadzą do osiągania najwyższych celów, czyli ponad sukha, ponad siddhi, ponad wyzwolenie mukti, to są jakby te konkluzje najwyższe i one są transcendentalne. One są nawet nie satwiczne, tylko są ponad sattwą. Czyli to jest Shuddha Sattva się nazywa, ale to jest zupełnie innej kategorii jakby wartość, czysta sattwa. Ale to jest też nie taka satwiczna jak w świecie wielkiej iluzji. Tutaj jeszcze a propos tego wolnego wyboru i tak skakania po tych poziomach, przypomniało mi się taka przypowieść. Uczeń się pyta mistrza, mistrzu, czy my mamy wolny wybór? A mistrz mówi, dobrze, stań na jednej nodze, tylko zgodnie z twoją wolną wolą wybierz, na której nodze sobie staniesz. Nie? No i on stanął sobie na jednej nodze. I mistrz mówi, a teraz znowu stań na jednej nodze,
i wybierz zgodnie ze swoją wolną wolą, na której nodze staniesz. No ten mówi, no nie mogę, bo stoję już na jednej. No widzisz, czyli wolną wolę masz tylko na początku. Później musisz cofnąć, wrócić do poprzedniego stadium i wtedy możesz podjąć znowu decyzję zgodnie z wolną wolą. To tak jak głosowanie na różnych polityków. Masz tą wolną wolę ograniczoną, tylko Tak. są pewni kandydaci. Ale przed wyborami, przed tym jak jeszcze są listy rozpisane, to jeszcze nie wiadomo co, więc jeszcze wtedy jest to pierwotne, pustka. Nie? No tak, ale wiadomo, że te Tak. wybory są, tak jak mówiłem wcześniej na poprzednim wykładzie, ograniczone, także ludziom są dawane różne wybory, ale one już są ograniczone. Nie możesz kupić ze sklepu coś, czego nie oferują w sprzedaży. Także już ta oferta jest ogranicza. Po angielsku nawet jest powiedzenie you elect, but not select. Czyli Dlatego, wolna elekcja, wybór, ale sam nie możesz wybrać. dlatego agenci ciemności upewniają się, że ludzie są pod wrażeniem, że mają wolny wybór, bo dają im tyle rzeczy do wyboru, ale każda z nich jest tamasowa. Tak. No to co to za wybór? Także te wybory są ograniczane. Właśnie jak się schodzi na niższe światy, to coraz mamy węższy wybór celów, jakie możemy w ogóle osiągać. Tak, dalsze wnioski? I także może właśnie dałbym przykład różnych wniosków, do jakich można dochodzić. No już wspomniałem o tym dźwięku w eterze, że słuch jest najważniejszym zmysłem, jaki mamy i musimy być bardzo wybiórczy, kogo słuchamy. Bo tu nie chodzi nawet o treść. Generalnie ktoś coś mówi i my tego słuchamy i jeśli już tego słuchamy, to musimy się jakby zsynchronizować z tą wibracją, żeby ją w ogóle usłyszeć w umyśle, ją jakby zdekodować, co ona znaczy i tak dalej. Czyli musimy jakby wejść w to, już się jakby wejść na ten poziom, na ten zakres wibracji, tak jak w radio, tym potencjometrem, musimy wyłapać tą stację, czyli musimy się z nią zsynchronizować. Czyli poprzez samo słuchanie nawet kogoś z mniejszą czy większą świadomością, jeśli ta osoba jest tamasowa, to już też mówiłem wcześniej, to my się osłabiamy. I co z tego, że ona mówi piękne słowa, jak my się degradujemy. A ktoś może na przykład być osobą bardzo satwiczną czy uduchowioną, ale powie coś się pomylił, nawet popełnił błąd i tak dalej, albo mówi nieskładnie i tak dalej, ale to nie ma znaczenia. Jeśli my tego słuchamy, nawet nie rozumiejąc, to my odnosimy korzyść. Także jest istotne, kogo słuchamy. Ludzie teraz dają swoją uwagę za darmo, a ta uwaga jest właśnie tym pierwotną przyczyną, dla której żywa istota jest uwarunkowana w ogóle w świecie wielkiej iluzji, bo skierowała tam swoją uwagę. Więc ludzie za darmo oddają swoją uwagę, a tak naprawdę nie realizują, że to jest ich największa wartość. To jest to, co mają. Bo za uwagą potem idzie zaufanie, no bo ty słuchasz tego, nabierasz zaufania. Jak słuchasz tego dzień w dzień, miesiąc po miesiącu, rok po roku, to już zaczynasz w to wierzyć. I tak generalnie jest, więc zanim komuś, a potem za tą zaufaniem idzie od razu energia. Ludzie przyjmują różne inicjacje, różne wtajemniczenia w różne jakieś szkoły, no bo ufają temu i potem się jakby wikłają w różne kontrakty na wiele wcieleń, które potem już w następnym wcieleniu nawet nie pamiętają, do czego to się odnosiło, ale są pewne już kontrakty, które po prostu powodują, że ich energia jest odbierana stopniowo, że oni po prostu płacą ten podatek jakimś tam bytom tamasowym, z którymi weszli w układ tylko dlatego, że zwracali na nie uwagę. Więc generalnie osoby właśnie zaawansowane duchowo można rozpoznać, że one bardzo są wybiórcze odnośnie swojej uwagi. One nie słuchają byle kogo, one nie kierują swojej uwagi na byle co. Nawet jak ktoś coś do nich mówi, no jeśli jest to ich uczeń i tak dalej, no to oni słuchają, ale też jakby nie schodzą na poziom tego ucznia, no bo oni wiedzą, jak to robić, mają wiedzę i są nieprzywiązani do tego, ale też nie tracą czasu. Więc generalnie osoba, która chce wejść w sattva gunę, wznieść się, musi unikać
kierowania swojej uwagi na Rozpraszam. tamasowe narracje, czyli tamasowe informacje właśnie ludzi, którzy no, dużo mówią, ale mało sobą reprezentują, bo też chodzi o to, że wiele osób mówi różne rzeczy, na przykład mówi tak tą sambandha gyana, czyli co jest. Oni bardzo ładnie opowiadają o tym, co mamy, jak jest źle, albo jak jest dobrze, albo jak to wygląda i tak dalej. Ale na przykład nie mówią nic o celach, i jakie cele można osiągać, ale niektórzy mówią, że jakie wspaniałe cele można osiągać, ale jeśli brakuje tej abideya gyany, czyli sposobu, jak ten cel osiągnąć, no to też to nie przynosi jakichś wymiernych rezultatów, skutków. Także Czyli ta sambandha, to ja rozumiem, że załóżmy skaczę z samolotu na spadochronie w dowolne miejsce, gdzieś tam na świecie i sambandha to muszę określić, gdzie jestem. A cel, no to jest Tak, dokąd chcę dojść i teraz muszę wiedzieć, gdzie jestem, dokąd chcę dojść i procedurę dojścia z punktu A do punktu B. Tak. Czyli wszystkie 3 elementy muszą być. Jeśli Dokładnie. brakuje któregokolwiek, to nie znajdę się w celu. dokładnie. Jeśli nie będę wiedział, gdzie teraz jestem, to nie dojdę do tego celu. Muszę, tak jak GPS, określa zawsze tylko, gdzie jesteś. Tak. I jest mapa. No, 2 punkty. Gdzie jesteśmy, gdzie chcemy się dostać I metoda i dojścia. potem mapy i tak dalej, te I kalkulacje. GPS pokazuje jak się na podstawie dostać. mapy kierunek. Także tak to wygląda. Trzeba posiadać te trzy obszary tej wiedzy. Także na samym początku generalnie jesteśmy domyślnie w iluzji, no bo jesteśmy tutaj na Ziemi, też w Kali-Judze jesteśmy w iluzji i dzięki jakby no i co? I gdzie jest początek? Jak zacząć, tak? Jak zacząć? No tak naprawdę jak widzimy, zacząć jest bardzo trudno, więc generalnie każdy zaczyna od cudzej wiedzy, nigdy od swojej. No bo jeśli do niej nie ma dostępu, oczywiście są dzieci, tak jak mówiłem, one mają swoją wiedzę, ale już w dzieciństwie, we wczesnym okresie, pierwsze 6 lat życia dziecka jest najbardziej istotne, bo tam się jakby już to wszystko formułuje na całą przyszłość, więc to jest a nawet im wcześniej, tym lepiej, czyli nawet sam moment narodzin, jak już jest w dzisiejszych czasach, dziecko się rodzi i już płacze, już coś jest nie tak, bo generalnie nie powinno płakać. Tak. Pępowina nie powinna być odcięta i tak dalej. Wiele różnych rzeczy, sztuczne światło, nie ma ciepła matki, potem jacyś lekarze, jakieś w ogóle te wibracje w szpitalu bardzo tamasowe, więc to dziecko już chłonie to wszystko i ono już jest praktycznie odcinane już w szpitalu od swojego, no tak wstępnie, od swojego serca. Więc generalnie każdy zaczyna proces duchowy tak naprawdę od cudzej wiedzy, jeśli jest w ignorancji. No chyba, że jest dzieckiem Anastazji, tak jak to było w tych książkach opisywane i Anastazja go puszczała wolno i on po prostu nie miał żadnych nauczycieli. Jego nauczyciele była przyroda, tak, ale on to wszystko sczytywał, bo on był połączony z przestrzenią serca, a może i wyżej. Anastazja zresztą też, to światło, które tam nad nią czuwa i tak dalej, no to jest najprawdopodobniej ona sama w formie ducha, tak, no bo to ci anioły i te inne istoty, które się nami opiekują, to jesteśmy my, to są te nasze ciała duchowe, które po prostu opiekują się tymi jeszcze odnogami świadomości, które tam chciały się gdzieś zagłębić, bo ta żywa świadomość, ona chce się zagłębiać i chce poznawać i chce działać, jak to jest na przykład. Także ona może mieć wygodne życie w światach niebiańskich, ale tak dla przyjemności, tak jak człowiek ma fajne życie, ale chce obejrzeć horror, chce przeżyć jakąś ekscytację albo przestraszyć się nawet. Bogaci ludzie płacą duże pieniądze, żeby przeżyć różne straszne rzeczy, tak? Tak. Być postawieni jakby na limicie. Także ten duch, on chce znaleźć się w takiej sytuacji, no bo wie, że i tak nic mu nie grozi. To jest jak wejście do kina. Wchodzisz do kina i wiesz, że to się skończy. No ale w tym przypadku różnie to bywa, bo jak się zagłębi bardziej, to on już się nie budzi, jest przejmowany przez ciemność i ta dusza, czyli
energetyczny twór zbudowany z tych różnych myślokształtów i emocji. Właśnie emocje, ta moc jest jakby zagarniana przez ciemność i potem na niższych światach jest to paliwem dla nich. I ta dusza jakby już nigdy nie wraca do swojego ducha i wtedy ewentualnie duch jakby odcina to i ten duch jakby Jest kolejny fraktal wtedy. traci swój fragment. Mhm. No z tym, że ten fragment później tak czy inaczej może wrócić. No właśnie nie jestem pewien. Tak czy inaczej, tam nie ma atmana, tam nie ma świadomości, tam nie ma też ducha. Więc tak naprawdę jeśli to są mówisz tylko o skrajnym przypadku. o samej duszy, to ona nawet nie musi wrócić. Także ja rozumiem, co to znaczy, jak w Biblii jest mówione, że dusza potem na wieczne cierpienie i już nigdy nie wraca. Mhm. No bo może rzeczywiście dusza nie wraca, ale to nie jest świadomość, to nie jest ten Atman. Atman jest niezniszczalny i jemu nic nie grozi tak naprawdę, bo po całym życiu Brahmy, to tam Ci wysyłałem, ile to trwa w ogóle, długość całego Wszechświata. Wszechświaty są potem niszczone, czyli te wszystkie elementy wracają jeden po drugim do swojego poprzedniego i potem wracają do źródła. I wtedy żywa istota też wraca do źródła na pewien okres, że tam jest jakby w takim stanie samadhi, można to powiedzieć, gdzie jest, bo to jest świat transcendentalny i tam nie ma yoga mai, tam nie ma maha mai, ale tam nie ma żadnego działania i ona, powiedzmy tak, śpi. Jest taki stan susupti, takiego snu i ona dopiero zaczyna działać, budzi się, jak są tworzone znowu wszechświaty i zaczyna jakby sobie przypominać te swoje różne tendencje, cele, jakie chce osiągać i angażuje się znowuż w te czynności, generując różne konsekwencje. Także taką ważną siddhantą, czyli konkluzją, jaką trzeba by powiedzieć odnośnie poprzednich jeszcze tematów, które omawialiśmy, a mówiliśmy dużo o himsie i ahimsie, czyli co jest szkodą, co nie jest szkodą. Więc na podstawie tego wszystkiego, co do tej pory powiedziałem, można dojść do wniosku, że największą szkodą jest co? Nie być. Brak uwagi. Bycie w ignorancji po prostu, ogólnie. Czyli zwracać uwagę na coś niepotrzebnego, na coś... No to jest pierwszy krok, ale w ogóle utrzymywanie się w tamas, w ignorancji jest największą szkodą. No bo generalnie ludzie od prawa naturalnego mówią, no tak to nazywają, żeby nie szkodzić. Tak. Ale co jest tą szkodą? Oni nie mówią, co szkodzi, a co nie szkodzi. I jak to w ogóle osiągnąć, żeby nie szkodzić? No to jest krzywda, zrobienie coś komuś wbrew jego woli. No tak, ale każdy jedzie samochodem i ile tam much jest rozbitych na masce i tak dalej. My krzywdzimy tak naprawdę na każdym kroku. Nie da się uniknąć krzywdy, więc no, to jest częścią tej naszej egzystencji, dlatego cały czas generujemy złą karmę, no bo nawet nie wiemy, kiedy krzywdzimy. Rodzice krzywdzą swoje dziecko, rodząc je w szpitalu, rejestrując je w urzędzie i tak dalej. I to dziecko już się staje niewolnikiem dzięki swoim rodzicom. Tak? Także oni wykonują krzywdę, a oni są przekonani, że żadnej krzywdy nie wykonują, że kochają swoje dzieci i tak dalej. Także krzywda jest robiona nieświadomie cały czas. Nie da się uniknąć krzywdy. Każdy wykonuje krzywdę, więc największą krzywdą właśnie jest bycie w ignorancji, czyli nie bycie świadomym tych wszystkich rzeczy i tej całej kompletnej wiedzy. Natomiast największą ahimsą jest wyposażenie się w tą wiedzę i wtedy dopiero można unikać krzywdy. Przede wszystkim sobie i również innym, czyli generowania tej złej karmy, która nas potem uwikuje w różne konsekwencje. Także to jest jakby taka podstawowa konkluzja do tego wszystkiego, ale konkluzji można jeszcze dochodzić do różnych konkluzji, no bo na podstawie zaawansowania naszej wiedzy możemy wybierać sobie różne cele. Generalnie każdy wybiera cel szczęście, czyli realizowanie się i tak dalej, no bo w ogóle po to żywa istota tutaj się pojawiła, żeby tutaj działać i się bawić. Ale jak z czasem realizuje, że ta zabawa nie jest taka przyjemna, a tak naprawdę życie
w źródle i w tamtym świecie jest zupełnie nieporównywalnie lepsze i bardziej wartościowe i bardziej spełniające, więc nabywszy taką wiedzę, ona jakby zmienia swoje cele, zaczyna pragnąć wydostać się z tego wszystkiego raz na zawsze i osiągnąć ten najwyższy cel, bo o tym najwyższym celu jeszcze nie mówiłem. Prema, czyli to jest ta prawdziwa miłość, bo w ogóle o miłości jeszcze nic nie wspomniałem, a tylko o wiedzy, ale tak naprawdę są właśnie dwie wartości, a tak naprawdę trzy, które są jakby takie esencjonalne dla żywej istoty, czyli dla Atmana. No bo tutaj już opisałem, z czego składa się wielka iluzja i to pole, a z czego składa się świadomość, Atman. I on ma takie trzy atrybuty. Po pierwsze jest wieczny, zawsze istniejący, czyli niezniszczalny. To jest ten element sat w sanskrycie. Potem on jest świadomy, czyli jest świadomy swojego istnienia, czy ona, czy źródło. Jest świadomy swojego istnienia, czyli to jest ten element świadomości, chit, w sanskrycie chit. I trzeci element Ananda. Ananda, czyli on jest już domyślnie z natury pełen szczęścia. On jest szczęśliwy. Tak jak dziecko naturalnie jest szczęśliwe. Chyba że tam właśnie coś się dzieje i doświadcza dyskomfortu i tak dalej. Poprzez swoją złą karmę narodziło się w takich warunkach, które jakby zmusza do zejścia do tamasu. No bo to też jest nieprzypadkowe, że rodzimy się w takiej, a nie innej rodzinie, w takich, a nie innych czasach. Widocznie albo daliśmy się nabrać ciemności i podpisaliśmy jakiś kontrakt, czy skorzystaliśmy z czegoś i potem teraz musimy to odpłacić. Teraz musimy dawać im tą energię. Więc tak to działa. Więc te trzy wartości, Sat, Chit, Ananda. Więc Sat odnosi się do tej egzystencji, wiecznej egzystencji, która właśnie jest manifestowana u źródła i w tym świecie Yoga Mai, bo tutaj tej wiecznej egzystencji nie ma. Wszystko ma początek i koniec, dlatego jest to Jagat cały czas zmienne i generujące różne konsekwencje. I ten aspekt chit to jest właśnie ten aspekt świadomości. Tu chodzi również o wiedzę, bo świadomość to znaczy jestem świadomy, co jest czym, co się dzieje i tak dalej, czyli z tym idzie wiedza. Także to jest ten aspekt wiedzy, który każdy żywa istota ma, a ten aspekt ananda, szczęście, to jest właśnie miłość, którą każdy poszukuje i każdy podąża. Także można zauważyć, że uwarunkowane żywe istoty, one poszukują tych trzech wartości, Sat, Chit, Ananda w swoim życiu. Każdy chce być wieczny, czyli nie chce przestać istnieć. Każdy chce być świadomy, czyli wiedzieć i tak dalej, to podążanie za wiedzą i bycie świadomym, czy poszerzanie swojej świadomości, wznoszenie swojej świadomości, tak naprawdę to znaczy wznoszenie swojej wiedzy. Każdy tego chce. Chyba że jest bardzo w ignorancji, to wtedy jest jakby to zakrywane, ta naturalna skłonność. No i oczywiście każdy chce być szczęśliwy, a szczęście wypływa z miłości. Więc ten aspekt miłości też jest ważny, ale jak wszystko inne zresztą jest wykorzystywany przez agentów ciemności do zniewolenia żywej istoty poprzez miłość. Poprzez słowo miłość. Poprzez słowo miłość albo poprzez tendencję do miłości. Do szukania miłości. I wtedy żywa istota łapie się na różne haczyki i tak dalej. Bo tej prawdziwej, takiej czystej miłości, która się nazywa prema, to jest ta miłość żywej istoty do źródła. I ona jest zupełnie inną wartością niż ta miłość w świecie Mahamai. Ta miłość w świecie Mahamai nazywa się kama. Kama, czyli miłość, ale jednocześnie to jest kama, pożądanie. Bo one jakby są, bo my pragniemy. No bo my pragniemy być szczęśliwi,
My pragniemy czerpać szczęście z tego partnera, czy z tego dostatku, z tych różnych możliwości czy mocy, jakie mamy. My pragniemy się cieszyć, my pragniemy być szczęśliwi, czyli generalnie to jest kama. To jest jakby ta odbita wersja premy. Także prema nie istnieje w świecie Yogamai, prema istnieje tylko w świecie Mahamai, prema istnieje w świecie Yogamai. Natomiast w świecie Mahamai istnieje kama. Kama, czyli miłość, pragnienie. No bo wszystko zaczyna się od pragnienia. Pożądanie. Tak, no to już jest właśnie takie bardziej tamasowe pragnienie, pożądanie, a miłość, można powiedzieć, jest takie bardziej satwiczne pragnienie. Ale każdy chce miłości, tylko jest właśnie jeden problem, że bez wiedzy żywa istota pada ofiarą ignorancji, tamas i nie jest w stanie zrealizować, no premy to wiadomo, ale nie jest w stanie zrealizować kamy, czyli zrealizować spełnienia swoich pragnień, sukha. Także jest istotne, żeby sobie uświadomić, że miłość to nie wszystko, bo są też takie nauki, które mówią, że tylko miłość, tylko otwórz swoje serce i otwórz swoje serce na wszystkich. I teraz wszystkie jakieś tamasowe istoty albo jacyś pasożyty, drapieżniki wchodzą ci, znaczy nie mi, ale wchodzą takiej osobie do serca i ta osoba jest wtedy przejęta przez miłość. Dlaczego? No bo jest głupia, bo nie ma wiedzy, otworzyła swoje serce i to często się tak zdarza. Ja też miałem takie przypadki, dlatego często się zdarza, że osoby praktykujące proces duchowy, gdy na przykład się zakochują, otwierają swoje serce trochę na jakąś tam osobę, ciemność od razu atakuje, bo jakby portal obszar naiwności jeszcze serca jest otwarty. No tak, ale naiwność to znaczy brak wiedzy. Tak. Także właśnie bardzo ważne jest i w naszej tradycji też, w tradycji wedyjskiej jest to bardzo podkreślane, że miłość bez wiedzy jest nieosiągalna. Muszą być te rzeczy równolegle. Miłość i wiedza. Czy pragnienie w ogóle, kama, pragnienie do spełnienia swoich celów. No co z tego, że masz bardzo fajne, wzniosłe cele, ambitne cele, ale jak nie masz wiedzy, jak ją osiągnąć, no to jej nie osiągniesz. Ale też musisz wiedzieć, gdzie jesteś. Także najpierw ustalamy swoje cele, potem dowiadujemy się, w którym punkcie jesteśmy, chyba że już wcześniej wiemy. I wtedy potem ustalamy, jaką procedurę przyjąć, jakie kroki podjąć. Są właśnie różne przepisy, algorytmy, które już są standardowe do osiągania pewnych celów. Tak jak mówiłem na przykład o Agnihotrze, żeby osiągnąć jakieś błogosławieństwa od bogów, czy ściągnąć deszcz, czy poprawić plony, wykonuje się pewną procedurę Agnihotry. Także na wszystko, czy jeśli chce się stworzyć złoto, no to też jest jakaś procedura i jest alchemia. Także jest też alchemia duchowa, jak po prostu wydostać się z Mahamai i osiągnąć nie tylko kamę, czyli spełnienie swoich pragnień, ale to oczywiście też, ale również jak osiągnąć premę. No ale zanim będziemy aspirować do osiągnięcia premy, musimy najpierw się zorientować, w jakiej sytuacji jesteśmy i jak dojść do tych najpierw mniejszych celów, bo nie można przeskoczyć po prostu z ignorancji do mocy, czy do wyzwolenia, czy do premy. A powiedz, czy w tej kompletnej wiedzy jest coś na temat tego, co się dzieje po śmierci? I czy na przykład są pewne możliwości po śmierci, których nie ma za życia? Przykładowo, czy można wrócić do źródła, bo tak zdecyduję, pomimo że jestem gdzieś tutaj nisko, ale znam jakieś triki, procedury, że jak porzucę już to ciało, to mogę sobie wtedy nie wracać do koła wcieleń, tylko wrócić do źródła. Czy coś takiego jest? No jest, ale trzeba znać tą procedurę i trzeba wiedzieć. A z tego, co ja słyszę, to nikt o tym nawet nie mówi, jaka jest ta procedura,
a u nas podczas zdobywania tej wiedzy to jest na pierwszych lekcjach, to są podstawy. Na przykład fakt, że stan świadomości w momencie śmierci determinuje Twoje następne przeznaczenie. Czyli osoba na przykład umiera w strachu, w rozpaczy. Na wojnie, powiedzmy. No, albo z jakimiś tęsknotami, potem myśli o swojej rodzinie, o żonie i cierpi, albo umiera w złości, bo jest zła na tego wroga, któremu udało się go zabić i tak dalej. I te wszystkie emocje, no to już determinuje jego następne przeznaczenie, bo potem pojawiają się przewodnicy właśnie, którzy z tego ciała zabierają tą duszę w astralu i właśnie przenoszą go zgodnie z jego wibracją i emocją, którą właśnie przeżywa. On potem jest jakby synchronizował się z pewnymi wartościami, wibracjami i do tych wibracji będzie zabierany. Podobnie w szpitalu. Lepiej umrzeć w spokoju, wśród rodziny, w domu, tak, niż gdzieś wśród cierpiących. Dlatego trzymają teraz tak na siłę ludzi, tylko żeby nie umarli, sztucznie ich tam jakoś utrzymują przy życiu, ale nie dają jakby spokojnie umrzeć w domu. Tak? Wiem, że w Szwajcarii jakby jest dozwolone takie właśnie eutanazja i człowiek może spokojnie sobie umrzeć, czy w rodzinie i tak dalej. W książkach Anastazji jeszcze jest właśnie to opisane, bo ona tam była taka opowieść, jak właśnie byli jacyś najeźdźcy, już nie wiem kto, czy to Rzymianie, czy jakieś tam inne właśnie tamasowe, potem cywilizacje podbijały Słowian i oni już wiedzieli, że umrą, ta para, ale po prostu skupili się na sobie, byli w domu, patrzyli sobie w oczy, no bo właśnie chodzi o to, że chcieli się wprowadzić w ten wysoki stan, nie chcieli umrzeć w rozpaczy, czy w jakimś innym stanie umysłu, w stanie generalnie w jakimś uczuciu, także uczucie jest albo emocja, tylko emocja bardziej to jest taka właśnie tamasowa, sztucznie jakby napędzona, a uczucie to jest to, co jakby płynie z przestrzeni serca manas. Także to determinuje nasze przyszłe przeznaczenie, ale oczywiście potem dorobek jeszcze karmiczny. No bo chodzi o to, że co z tego, że my chcemy gdzieś dostać się po śmierci, osiągnąć jakieś lepsze życie. Także cel ten mamy i skupiamy się na nim, ale nie mamy paliwa, czyli tych sukriti, karmicznych zasług, żeby się tam przedostać. Także trzeba mieć czym zapłacić, żeby coś osiągnąć. No bo nie ma nic za darmo, żeby gdzieś dolecieć trzeba mieć paliwo, czy trzeba mieć właśnie zasługi. Tym paliwem są te karmiczne zasługi, które nas promują na te wyższe światy. Czyli jeżeli mamy jakieś długi, dużo długu, to same te długi ciągną nas do spłacenia ich, więc nie da się nigdzie wyżej wejść. Nie? To jest jakby nie, że są takie prawa, tylko to są takie prawa przez kogoś spisane, tylko to jest jakby prawa fizyki tej duchowej. To jest wymóg, tak funkcjonuje Mahamaya, ten cały wszechświat, te elementy. Bo one muszą funkcjonować według jakiegoś algorytmu. Te algorytmy trzeba znać. To jest właśnie te prawa natury trzeba znać, jak to wszystko funkcjonuje i wtedy wiadomo, że z próżnego się nie naleje, że nie można dostać się tylko dlatego, że się tam się chce dostać, bardzo silnie się chce, ale nie masz czym zapłacić. Co robiłeś do tej pory przez życie, ile krzywdy, himsy wygenerowałeś. Musisz to teraz zbalansować. Poza tym nie masz tego sukriti, tych zasług też czyli tej dobrej karmy. Karmicznych. No dobrze, załóżmy, że ktoś ma tą dobrą karmę, wystarczająco tych monet nazbierał wirtualnych. I co wtedy robi? Bo mówi, że to jest podstawa w tej wiedzy, więc jakie są tam dalsze czynności? Czynności, procedury? Przede wszystkim, tak jak mówiłem, moment śmierci. Załóżmy, moment śmierci jest dobry. Stan świadomości w momencie śmierci determinuje przeznaczenie, ale co determinuje stan świadomości w momencie śmierci? No właśnie Twoja cała praktyka podczas całego życia. Bo to jeśli praktykujesz bycie Vrajas i Tamas, to nie możesz nagle w momencie śmierci wskoczyć na wyższy, kwantowo na wyższy level, na wyższy poziom i działać jakbyś był cały czas w sattwie.
ta tamas i ta rajas będziecie utrzymywać. Ciągnąć w dół. Tak, ponieważ to jest jakby twoja naturalna tendencja i wibracja. Więc generalnie całe życie się pracuje na to, żeby mieć dobrą świadomość w momencie śmierci. No ale oczywiście wiedza też jest istotna. No i miłość, ale to wynikająca z wiedzy. Do źródła przede wszystkim, bo chodzi o to, że jeszcze nie wspomniałem, że źródło jest razem ze świadomością w sercu również, jako neutralny obserwator. To jest ten, bo źródło ma w ogóle 3 aspekty, jest cała wiedza na temat źródła, w ogóle nie zaczynałem tego, ale mówiłem, że jest tam wiele działów i tak dalej, i to też jest ogromna wiedza. Ale tak powiem podstawowo, jakie ma aspekty źródło. Źródło ma właśnie aspekty, że jednym z tych aspektów jest parama atma, bo świadomość indywidualna to jest atman, czyli jivatman, a źródło, gdy tutaj schodzi i towarzyszy świadomości, to jest paramatman. Param to znaczy wyższy, czyli na innym poziomie, ponad tym. Czyli to jest ten atman, który jest ponad, to jest to źródło, które właśnie towarzyszy żywej istocie podczas jego doświadczania tutaj w Mahamai. I gdy jogini właśnie na przykład siedząc w samadhi, no bo co jest przedmiotem medytacji samadhi? Może być oddech, może być mantra, czyli dźwięk, ale ta mantra właśnie, ponieważ jak mówiłem wcześniej, ona reprezentuje pewną wartość. Jeśli są to imiona, na przykład źródła, czy dźwięki, chociażby jak Om, które jakby są takim nasieniem, imię nasienie, w formie nasienia, jakby najbardziej skoncentrowany, tam są tylko 3 litery. Bo niektórzy myślą, że Om składa się z 2 liter. Są 3 litery A, czyli pierwsza litera, bo to jest początek alfabetu i źródło też mówi w Bhagavad Gicie, że spośród całego alfabetu jestem literą A. Jest U i jest to U to się odnosi do Shakti, źródła, czyli do tej całej jego energii, na którą składa się Yoga Maya i przede wszystkim, ale i również Mahamaya. Mahamaya po prostu jest odbiciem Yoga Mai. Także generalnie pierwotna jest Yoga Maya, a Mahamaya jest tylko jej odbiciem, a M odnosi się do żywej istoty, do Atmana, do świadomości. Także to już jakby to Om reprezentuje tą kompletną całość. Te 3 litery reprezentują, także to jest jakby już takie imię, ale są imiona składające się tam z kilku sylab, czy całe mantry i one jakby to jest jakby dostrajanie właśnie swojego potencjometra do tych częstotliwości źródła. I taki jogin, który medytuje przez wiele lat, widzi właśnie w swoim sercu poprzez mantrę, gdy źródło mu się objawi, to on wtedy jest w stanie widzieć tą paramatmę, czyli tą najwyższą duszę, która towarzyszy duszy indywidualnej. Także na tym to jest jakby takie najwyższe osiągnięcie samadhi. Także to jest jakby to jest cel samadhi. Teraz oczywiście mówi się, że ktoś wszedł w samadhi jadąc pociągiem i tak dalej, ale to najprawdopodobniej było po prostu wchodzenie w przestrzeń serca, no bo co innego to mogło być, tak? Realizacja czy darshan, czyli objawienie się źródła nie jest takie jakby tanie. Także jak wiadomo, że ktoś nie jest całkowicie zadedykowany tej ścieżce, no to on nie może osiągnąć tego celu, bo jest miliony innych, którzy są całkowicie zadedykowani tej ścieżce. Oni od Satya Yugi na przykład praktykują, medytują, teraz ich tu nie ma, oni są w innych światach, ponieważ karmicznie nie są tak uwarunkowani, żeby doświadczać tego cierpienia, więc i oni cały czas pracują o to, żeby dojść do źródła, a tutaj ktoś jechał sobie w pociągu i miałby zrealizować źródło. No nie, to tak nie, to tak nie działa, bo to nie jest takie łatwe do osiągnięcia i trzeba się temu całkowicie zadedykować. Także też na podstawie tego
kto jakie ma życie, można ocenić jego poziom zaawansowania. Mhm. No dobrze, czyli jeśli ktoś Porównując do tych- wszystko ma prawidłowo, przez całe życie było wszystko dobrze, to znaczy po śmierci będzie wiedział, co zrobić, żeby sobie wrócić powiedzmy do źródła, czy wybrać jakiś inny kierunek, czy No, też niekoniecznie. No, jeśli ma tą wiedzę, no to tak. No dobrze, ale ta wiedza jest jakaś skomplikowana, czy to jest tylko jakiś trik techniczny, typu załóżmy jest tunel światła, nie wchodź w ten tunel, tylko idź w inny tunel. Ona nie jest skomplikowana. Te tunele, to one się pojawiają dla tych... To jest właśnie ta oferta. Mhm. Na przykład są różne tamasowe czy rajasowe oferty, i którą wybierzesz. Ale jeśli jesteś na poziomie satwy, no to nie wybierzesz żadnej z tych ofert. Wybierzesz na przykład inną. Także na przykład można odrzucić tą. Ja miałem taki przypadek podczas sesji ayahuaski, że przychodzą jacyś przewodnicy duchowi, ale ja na podstawie tej wiedzy ja w ogóle chciałem wchodzić w inne obszary, także oni musieli odejść, bo oni nie byli kwalifikowani, żeby tam mnie zaprowadzić. Ktoś inny musiał przyjść. Także można odrzucać różne oferty i tak dalej. Trzeba mieć wiedzę, bo to wszystko jest oferowane i bardzo chętnie Ci coś zaoferują, ale jeśli Ty nie wiesz, to przyjmiesz tą ofertę i skorzystasz. A jeśli coś wiesz więcej, to powiesz, nie skorzystam z tej oferty, bo ja wiem, że są jakieś lepsze oferty. Ja poproszę tamtą ofertę. I na tej zasadzie właśnie można uniknąć przejęcia przez agentów niższych obszarów, niższych ofert, bo każdy coś oferuje, tak? Każdy chce nam coś dać. Także ta wiedza nie jest skomplikowana, ale ona wymaga edukacji, szkolenia się i praktyki, żeby ją jakby w krew. No bo wtedy we krwi, jak ona już jest, czy w naszym ciele eterycznym, no to w momencie śmierci Jest to z automatu. ona będzie tam, będzie obecna i będziemy mieli możliwość skorzystać z niej. A jeszcze dodatkowo źródło może nam przypomnieć, bo on ma taką możliwość, że on daje pamięć i zapomnienie. Więc jeśli ktoś jest w dobrej relacji ze źródłem, to źródło zawsze mu przypomni w ważnym momencie, czy to w życiu, czy podczas śmierci, przypomni mu o sobie. I wtedy także nie da swojemu wielbicielowi jakby zejść na bocznicę, czy być przejętym, że źródło się jakby objawi takim czymś małym, ale już takie przypomnienie i my wtedy jesteśmy w stanie, rzeczywiście, muszę się z tego otrząsnąć, z tej ignorancji i pójść za głosem źródła. Dobrze, a teraz przypomniało mi się coś takiego. Om, Bhur, Bhuva, Swa i Ty mówiłeś, że no jest to Swa, a w słowiaństwie mieliśmy Swaruk, Swarożyc. Czy tutaj jest jakieś powiązanie? Czy analizowałeś tę kwestię? No, zastanawiałem się nad tym, ale najprawdopodobniej jest. Chociaż też nie mogę powiedzieć, że mam wiedzę na ten temat. Okay. Tylko wiem, że były słowa Jawa, Nawia i Prawia. Tak. Tylko ta Prawia, nie jestem pewien, czy ona się odnosi do Swargi, czy do Bhuva Loki, do tego niższego nieba, natomiast Nawa odnosi się do przestrzeni eterycznej. No bo Jawa to są to, co jest na jawie, czyli w tym świecie tak zwanym fizycznym. Przejawionym. Nawa to jest ten świat energetyczny, eteryczny, ta przestrzeń, ona też jest ogromna. No a potem Prawia to jest to tam, gdzie żyją anioły, archanioły, Gandharwowie, Apsary, to są te światy. Także tak myślę, a ten Swaruk, no musiałbym więcej na temat tego Swaroga się dowiedzieć, żeby porównać go z kimś z literatury wedyjskiej po treści. Czy przeszliśmy przez wszystko, czy coś jeszcze zostało? No chyba tak, to już można zakończyć. Dobra, no to jakieś słowo końcowe. Jest długo. No słowo końcowe, no nie dać się zwieść przez słodkie słówka różnych informacji. Trzeba pamiętać, że największą szkodą, jaką się może sobie zadać i innym, jest utrzymywanie się w niewiedzy.
Czyli nie próbujmy gromadzić informacji, próbujmy gromadzić wiedzę. I uważajmy właśnie na miłość, na kamę, bo ona jest jakby taką przynętą, która jest wykorzystywana po to, żeby nas zwieść i ściągnąć w dół. Że kochać, znaczy miłość jak najbardziej, tylko ta miłość, jak widzimy, ona musi być w wiedzy. I generalnie można powiedzieć, że dorosłe osoby, takie starsze, tak naprawdę siebie nawzajem miłują, bo jak są bardzo młodzi, to jest to tylko takie pożądanie takie bardziej emocjonalne i jeszcze nie mają tej wiedzy, tego doświadczenia i właśnie to się manifestuje tym, że przeżywają różne zawody miłosne i tak dalej, bo zwracają uwagę na zewnętrzne rzeczy tak naprawdę, takie zupełnie zewnętrzne, a nawet nie wnikają, jaki ma charakter ta osoba i tak dalej, czy jaką ona ma wibrację, co ona sobą, jaki poziom duchowy nawet reprezentuje. Także osoby starsze bardziej jakby się kochają w partnerstwie, no bo już mają wiedzę, więc widzimy już tutaj, że miłość bez wiedzy jest bardzo niebezpieczna. Tak. Ale sama wiedza bez miłości jest sucha, i nie masz z tego żadnej wartości. Są tacy właśnie jogini, giani, którzy się pogłębiają właśnie w gianie, czyli tą samą wiedzę. To są tak zwani impersonaliści, bo są dwie szkoły myślenia. Jedna mówi, że źródło jest osobą, to znaczy, że można jakąś relację nawiązać tak, osobową. personifikowane. Tak, a inni mówią, że źródło jest po prostu, nie ma osobowości, czyli nie ma relacji. To jest po prostu coś nie do nazwania, tak? I nie można nawiązać relacji. Także to jest też szkoła wedyjska, że tak powiem, ta monistyczna, ale ponieważ nie ma relacji, to oni są bardzo susi, ci jogini, i nie przejawiają żadnych emocji w stosunku do innych, ale przede wszystkim w stosunku do źródła nie przejawiają emocji i dlatego potem przy różnych okazjach newralgicznych źródło im się nie objawia i nie pomaga im. Nie daje tej pomocy, którą daje tym, którzy są baktami, czyli praktykują tą ścieżkę jogi, ale z miłością. Bo można praktykować ścieżkę jogi bez miłości i wtedy to jest taka sucha giana. I najwyższe, co można osiągnąć dzięki takiej gianie, to jest mukti, czyli wyzwolenie. Czyli znalezienie się w tym obszarze ponad ahankarą, ale tam nie ma żadnej jakby akcji, czynności, tam się nic nie dzieje. A świadomość jest z natury aktywna. No bo ma świadomość, jest pełna przyjemności i jest cały czas istniejąca, nigdy nie ginie. Więc ona kiedyś zacznie chcieć coś działać, coś doświadczać. Bo jak nie ma żadnej interakcji, nic się nie dzieje, no to jest to takie suche. Tak, super. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.